Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. U nas już sezon cytrynowy się zaczął. Zobaczcie jakie piękne. Są naprawdę cudowne te cytryny. Zbieram dlatego, że znajomi mają przyjść. Jakiś pająk mi tu. No i są naprawdę duże, ciężkie. A wiecie jak pięknie pachną? Zaraz wam pokażę jakie są cudowne. No jest ich dużo. Trochę je poprzerywam, bo na niektórych gałązkach są po prostu tak przeklejone. Jest ich mnóstwo. A resztę będziemy zbierać i będziemy mrozić na soczek. Szkoda, żeby się zniszczyły. Te tu zostawiam z brzegu dla mojej wnusi, jak przyjdzie, będzie zbierać. Pokażę wam moje cytrynki. Zobaczcie, jakie piękne. Słońce mi tu świeci prosto w dziób. Ale jak pachną. Moi kochani, jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, to jeszcze do tego się rozchorowałam. Miałam grypę. Dość taką paskudną i dalej, jak słyszycie, nie brzmi zbyt dobrze. No ale uroki jesieni, zimy, okres wirusowy się zaczyna, dlatego że w dzień jest przyjemnie. Sami zobaczcie, jak jest pięknie. Pokażę wam. Patrzcie, niebo niebieściutkie, w ogóle nie ma chmur. A już zbliża się ku zachodowi, ale niestety też mnie dopadło. No więc parę dni przeleżałam w łóżku, byłam u lekarza oczywiście. No nic, wirus zainfekowało trochę zatoki, wiadomo, jak wiecie, jak dobrze jest przy wilgoci. Deszczem. Wracając do tego braku prądu. Ciemno jak w nocy. Do jutra nie mamy prądu. Egipskie ciemności. Po Australii. W zeszłym tygodniu, gdzie filmu nie puściłam, bo nie miałam możliwości. Znaczy miałam możliwość, mogłam jechać do córek do domu. Ale jakoś mój mąż już też miał trochę jetlag po podróży. 2 miesiące to długo. Lot przebiegł w miarę sprawnie. Nic się nie przedłużyło, nic się nie opóźniło, więc nawet przyleciał pół godziny przed czasem, więc fajnie. Zdążyłam jeszcze skoczyć właśnie na górę, zobaczyć, a sami zobaczcie jego przylot, jakim samolotem przyleciał. Za 20 minut mój mąż powinien lądować, więc idę go odebrać. A właśnie mój mąż mi napisał, że wylądowali. No to już nie zdążyłam nagrać. Czyli 20 minut wcześniej przylecieli. Ale jeszcze odprawa, to wszystko. Jeszcze trochę potrwa. Chociaż jako Australijczycy nie przechodzimy przez kontrolę jako taką. Skanujemy paszport i gotowe. Mam nadzieję, że na lotnisku będzie cieplej, bo jest tak zimno, że hej. Masakra. Dobra, chodzimy. To wjeżdżamy. Już w tym roku parę razy byłam na tym lotnisku. A tu jest, tu przyleciał mój mąż. Tu jest jego samolot. Cathay Pacific. Leciał Warszawa, Helsinki, Hongkong i Perth. A w tamtą stronę leciał Perth, Bangkok, Helsinki, Warszawa. A tam wychodzą w tym rękawie, to jest rękaw. Kiedy wychodzą z samolotu.
Cześć. No, przyleciał po 2 miesiącach, więc długi okres. Śmieliśmy się, że musi się na nowo nauczyć jeździć po lewej stronie. No, co chodzi o opinię, Polacy, to zrobię może osobny odcinek, bo no jednak ja wiem, że większości z Was mieszkacie w Polsce i czujecie się komfortowo. No, na ten styl, który my tutaj się żeśmy już przyzwyczaili, jednak jest to duża różnica i mój mąż stwierdził, że no, mentalność jednak niektórych ludzi jeszcze się długo nie zmieni i te wszystkie fajne turystyczne miejsca są naprawdę piękne w Polsce i Polska jest w ogóle pięknym krajem i na wakacje to jest, powiedział, bajka, natomiast nie należy do tanich. Polska nie należy do tanich już krajów, jednak ceny się wyrównały i śmialiśmy się, że jednak te ceny są porównywalne właśnie tutaj do australijskiej. To jest tak, jak mój brat powiedział, że no, produkty są podobne jak w Polsce, w Europie, tylko w innym opakowaniu, natomiast smak jest zbliżony i ceny są dużo tańsze tu w Australii niż właśnie w Europie, co też mnie zaskoczyło, bo mój mąż się śmiał, że mówi, no wiesz, za 100 zł to w Polsce za wiele nie kupisz tak naprawdę. No ceny w ogóle nowalijek, no tak jak mówię, był maj, czerwiec, więc nowalijki się zaczęły. Mówi, czy smakowały inaczej. Smakowały inaczej od mojej mamy z działki, gdzie są naturalne, owszem, natomiast ze sklepu mimo wszystko te produkty no, nie smakowały już tak samo. No więc mamy tutaj odpowiedź. Dokładnie jest tutaj też w Australii. Jednak jeżeli kupujemy u farmera, takiego lokalnego farmera, te produkty smakują całkowicie inaczej, co chodzi o warzywa czy owoce, czy nawet jak sobie sama tutaj wyhoduję swoje nowalijki. Mamy dużo planów na przyszłość z mężem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To w kolejnych odcinkach oczywiście powiem. Od poniedziałku zaczyna znowu padać. Muszę się nacieszyć jeszcze moim ogródkiem, chociaż roboty mamy po korek, no bo jest jesień, liście po prostu wszędzie spadają. Jest zima, przepraszam, już jest zima. Liście wszędzie spadają, ale jak sami widzicie, dzisiejsza temperatura przyjemna, jest około 20 paru stopni w słoneczku, więc ale za chwilę będzie 7-6 stopni w nocy. Klimatyzacja idealna, dlatego że włączymy sobie w nocy i w całym domu jest cieplusieńko. No przepraszam, ale dalej jestem troszeczkę przeziębiona. No jeszcze antybiotyków nie skończyłam, więc no muszę dojść do siebie. No mój głos ochrypły. No niestety, no okres wirusowy jest tak jak wszędzie, czy w Polsce, czy w Australii. Czekamy na znajomych, mają za chwileczkę do nas wpaść. Cytrynki już przygotowane, bo akurat mają mango, tak jak my, mają winogrona, tak jak my, ale cytryn nie wiem, czy mają, wiem, że mieli, ale czy coś im tam chyba nie wyszło z tymi cytrynami. No u nas te cytryny rosną, po prostu są przepyszne. Pokażę Wam, jak będę wyciskać. Nagram Wam, a może jeszcze dzisiaj to zrobię. Zobaczymy, czy czas nam na to pozwoli. Mimo wszystko też idę się jeszcze na chwilę położyć. Dobra, kochani, dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Dziękuję za oglądanie, że dotrwaliście do końca i zapraszam. Postaram się puszczać więcej filmików w tygodniu. Wszystko mi spadło na łeb, na szyję. Tam z YouTube'em się już wszystko wyjaśniło, już jest wszystko w porządku. Mówię, no nie miałam czasu i jak byłam sama, miałam zbyt dużo obowiązków na mojej głowie, żeby mogła to wszystko ogarnąć. No i też nie miałam czasu dla Państwa aż na tyle do nagrywania. Nie było po prostu tego czasu.
od 8 do 5 w pracy, do 5 w pracy można powiedzieć, do 4 w pracy, potem prawie 45 minut drogi. No jak to wiadomo, korki się robią coraz to większe, nie coraz to mniejsze, a przy pogodzie, gdzie pada deszcz, to po prostu ograniczają prędkość do minimum, więc tak naprawdę się wleczemy. No i czas ucieka, przychodzi wieczór, szybko się robi ciemno, no bo to już zima. Godzina 4, 4:30 już zaczyna się już taki półmrok. No i też nie ma tego czasu do nagrywania. No nic, nie będę się już więcej tłumaczyć. Trzymajcie się, do następnego i dziękuję za oglądanie.